Cześć wszystkim, witam Was na mojej siłowni. Dzisiaj przypada mi trening nóg. Postaram się zrobić już dość większy ciężar, jakąś dwójkę, potem dobiję jakimś ciężarem, głównie na przysiadzie. Później zrobię suwnicę, trochę maszyn dodatkowych. W treningu pomoże mi Michał jak zawsze. Cześć wszystkim. Przy asekuracji, ponieważ planujemy coś więcej siąść, zaraz się przygotuję. Biorę moje SBD i działamy. Zaczniemy od 70 kg. Zrobiłem już taką drobną rozgrzewkę. Zaraz postaram się wpakować pod sztangę. Dodam, że łapię teraz ogółem, robię na sztandze 2,20, ponieważ wcześniej robiłem 2,55 i bardzo długie i się w nim nie mieściłem, ale dzięki właśnie chłopakom z GSP Clinic jest teraz możliwość łapania znacznie wężej. Mieszczę się w sztangę, mieszczę się nawet i przed ten stojak, czyli to, co wydawało być się dla mnie niemożliwe, dzisiaj jest realne. Poprawiło to znacznie bardziej moje trzymanie tej sztangi na plecach. Więc teraz skupiam się tylko głównie na tym, aby tą sztangę podnosić nogami, aniż walczyć z nią, bo ona wcześniej mi spadała i głównie na tym się skupiałem. Teraz głównie chodzi o przysiad i jest znacznie bardziej komfortowo i wyniki siłowe też są lepsze i cały komfort przysiadu też jest lepszy, więc bardziej lubię robić teraz nogi niż do tamtych czasów. Ogółem jeśli chodzi o magnezję, to najbardziej preferuję tą właśnie z alkoholem w płynie, ponieważ fajnie też wysusza dłonia i już nie trzeba tak często dawać to jak w proszku, więc lepsza opcja. Mogłem troszkę przerwę, teraz dłuższe robię z racji tego nawet, że te interwały miałem delikatnie, troszkę teraz zaniedbałem, ale waga mi strasznie do góry skoczyła. No i kurczę, nie wiem, czy to jest dla mnie korzystne, czy nie, ale nigdy nie miałem prawie 160 kg i z ręką na sercu naprawdę jest mi ciężko, ponieważ gorzej śpię, gorzej się regeneruję i plany są takie, żeby tę wagę jednak z czasem zgubić, bo teraz wychodzi te głównie podjadanie nocne i obżeranie się. I często w nocy się budzę, to sobie coś tam dojadam i ta waga w takim czasie mi spodziewanym wyskoczyła do góry, że dosłownie tego nie mogę opanować i teraz muszę tego balastu niepotrzebnego pozbyć. Dlatego z czasem będę próbował tę wagę redukować, żeby tą startową, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przygotuję się do zawodów, to żeby mieć tak 152, maksymalnie 150 nawet, bo 160 to ja chyba nie podźwigam, ponieważ kondycyjnie wymiękam i wiem, że w ćwiczeniach tych dynamicznych, gdzie byłem dobry, już dobry nie będę raczej, bo jest mi ciężko po prostu. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak zawodnicy ważą 180 czy 200 kg. To dla mnie to jest coś nierealnego. Dlatego docelowa waga, jaka moja będzie, to będzie 150. Odkąd cię znam, to 155 chyba był max. Tak jak podchodziłeś pod wagę w tamtym roku bynajmniej. Teraz 160. Jedyny plus tego to wizualnie. Czuję się po prostu duży, napuchnięty. Brzuch też mi odstaje. Tego się nie da uniknąć przy takich kilogramach, bo zaraz jak ktoś powie, że brzuch odstaje, bo gruby i w ogóle. Ale gdzieś to wszystko musi, to jedzenie pójść, to wszystko gdzieś się odłożyć musi. Więc kulturyzmą też nie jestem. Nie robię cardio, nie mam diety jakieś tam zbilansowanej i nie mam deficytów kalorycznych, że po prostu to wycinam, czy coś, ja po prostu się obżeram, objadam, żeby mieć energię po prostu. A teraz tak sobie to wszystko rozpierniczyłem, że ten żołądek cały czas jednak mi woła to jedzenie i to jeszcze w najgorszych porach, gdzie jest noc. Więc muszę z tym jakoś powalczyć, no bo wstałem 3 rano, w nocy rano, a ja grilla odpaliłem i kiełbasę sobie smażyłem, więc to nie jest normalne, ale głodny byłem, musiałem coś zjeść, więc z pączków też nie rezygnuję, cały czas też jem i wszystkie jakieś słabości to nie jestem w stanie z nimi walczyć, więc z czasem trzeba wziąć się za to i ruszyć dupsko i zgubić tą wagę. Nie wiem jak, ale jakoś muszę to zrobić. Jedzenie to twoja największa słabość. Teraz tak. Jeszcze zacząłem
Jeszcze z kuchni polskiej zacząłem też korzystać, bigos, pierogi, takie rzeczy. Nigdy nie jadłem, jakoś brzydziłem się pierogów, bigosu, tak po prostu nie było tego jedzone. Zawsze to podstawa to były jajka, ryż, wołowina, ryba, filet z kurczaka, a teraz to jeszcze wrzucałem karkówkę, jakieś kiełbasy, tuździka, czy same swoje roboty, bigosy, pierogi, kurde, jakieś żurki, nie żurki. To złożone rzeczy po prostu teraz, jak kiedyś jadłeś czystej bardzo. Pierniczam, Czy wołowinę. no, czy jeszcze te kebaby dochodzą, to już naprawdę dużo jem, dużo przetwarzam żarcia i kurde, muszę trochę to ograniczyć w końcu, bo wiem, że do dobrego to nie doprowadzi. Nawet pas mam większy już rozmiar, z tamtego wyrosłem, więc kurde, muszę mieć większy. Jeszcze 2 dziurki zostały. Okej, będzie teraz. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. To będzie okej. Będzie, spokojnie. W tamtym tygodniu lekko usiadłeś 280. Nie było żadnego problemu z ogromnym zapasem, więc dzisiaj na pewno będzie dobrze. Ogólnie ten trening już jest taki cięższy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kolejny już będę robił trochę lżej i już kolejne treningi też, no bo 300 kg robiąc jeszcze w październiku, a gdzie zawody mają być w marcu, no to jest trochę za dużo, więc wolę pójść na powtórzenia, bardziej się pozmacniać, technicznie to jeszcze bardziej wypracować, kondycyjnie. Dlatego już z tych 300 zejdę i stanę może na 250, 70 maksymalnie i bardziej pójdę w powtórzenia, żeby te powtórzenia jeśli się dowiem na temat konkurencji coś, że na przykład, nie wiem, na Arnoldzie ma być przysiad czy coś, gdy był, to wtedy głównie już skupimy się o tym, że wystrzelić znowu z ciężarem do góry. A wydaje mi się, że ciężar taki operacyjny, taki do ćwiczeń, do wzmacniania 2,5, 2,7 to jest wystarczająco, więc nie potrzebuję więcej. Tak, to jest moje zdanie. A bardziej fronty, duże jeszcze suwnice, bo się jakiś ciężar powypychać. I trasty porobić, a na ten przysiad na razie zostawić na powtórzenia. No zobaczymy. Takie są plany, a jak będzie, to się wszystko okaże z czasem. Trzy, 2, 1, start! Raz. Że bardzo lekko, w ogóle jakby ciężaru nie było czuć, nie było widać. No nie wiem, ja czułem. Czułem ciężar. Z strony i widzę, że nie robi ci to żadnego problemu, więc następne serie pójdą bardzo dobrze. Lekko na pewno. Teraz będzie 260. Potem zobaczymy, jak to wyjdzie, dołożymy. O, dodam, że robię samych na upranach, nie? To to jest czysty przysiad. Używam teraz pas, wcześniej jeszcze bez pasa robiłem, a teraz już używam pas, tą kompresję mam jednak lepszą. No ale nie używam na razie kostiumu, nie chcę tych kolan jeszcze na razie wiązać. Też te taśmy są bardzo niewygodne, jak dla mnie. Nie lubię robić w taśmach, ponieważ no, ten ból, to zwijanie tych taśm, to nakręcanie ich na kolana, to naprawdę dla mnie to jest katorga, więc jeśli będę musiał, dopiero będę to używać. Teraz staram się robić taki czysty przysiad, czyli tylko sam na upranę, więc... Zresztą taśmy ani kostium nie są potrzebne do budowania siły, a teraz chodzi o to, żeby zbudować siłę, a nie? No w taśmach przykładowo tam w taśmach trochę można tą siłę w kostiumie to już jest zupełnie co innego. Musiałem tutaj już ładować prawie 400, żeby w kostiumie zrobić dobry przysiad. A więc to w ogóle nie ma sensu na ten moment. Jeśli będzie na zawodach kostium, jeśli na przykład będzie tak jak na Arnoldzie rok temu, jeszcze w tym roku, w marcu, kostium i sprzęt, no to będę musiał niestety wskakiwać w sprzęt i będę musiał niestety zacząć z niego korzystać. No ale na razie róbmy tak jak jest.
czułem ciężar, ale no, ja czuję, inaczej widać niż czuć. Nie? Nie było różnicy między tamtym a tym powtórzeniem. Tak samo to zrobiłeś. Chwilka przerwy i lecimy z docelową serią, nie? Myślisz, że pójdzie? Bardzo dobrze. Хорошо, ale ciężkie, kurde, ciężkie było. Takie czułem na nogach. Tak nie wiem, to wiesz, pierwszy raz ogółem robię chyba ten ciężar w samych tych SBD. Bo kurde, zawsze wiązałem już od 270. Nigdy nie robiłeś samych SBD, czyli to jest, wiesz, czysta siła. Tak naprawdę. Ciąży strasznie też. Robię w płaskich butach, żeby iść bardziej na biodro niż na te czwórki. To doradził mi trochę właśnie Australian Stretch Coach, czyli ja personal trener, ale mam z nim w miarę dobry kontakt, więc doradził mi, że bardziej robić w butach płaskich. W sumie Litis też robi w płaskich, dużo ciężarowców robi w płaskich. Same duże ciężary też idą właśnie. Ja widziałem na świecie, robią w płaskich butach, więc zacząłem robić też inaczej, mi się stoi, ten przysiad troszkę jest inny, bo w trójbojowych bardziej było komfortowo, bo ta pięta jednak była wyżej o 2 cm i lepiej się składałem. No a tutaj ta mobilność jest bardziej potrzebna. Mimo wszystko, okej, myślę, że poszedłby jeszcze raz, ale nie chcę szaleć, to nie jeszcze raz, jeszcze na duże ciężary, dlatego to jest fajnie, cieszę się, że się udało. Cały zdrowy jeszcze i zmniejszamy, dobiję powtórzenia i zmieniamy na suwnicę, pójdziemy i potem resztę nóg. Najgorzej, kurde, też wyjść, ja mam coś ściśnięty. O, fajnie, teraz poczułem nogi jeszcze. Tą dobitkę, pójdę na suwnicę i jedziemy suwnicą. Wszyscy 31 kg jest teraz założone łącznie z wagonikiem. O, tyle jest. Uważę telefon i walę serię, nie? 3, 2, 1, start. Pamiętam taki jeden filmik z dzieciństwa, nie wiem czy pamiętasz, jak Ronnie Coleman zakładał tonę i kalkulatorem musieli liczyć ciężary, bo zawalona na cała szczegieła. Fajnie to wyglądało, kurde, i fajnie było to też zrobić, naśladować, spróbować chociaż, ale to na razie to czyste szaleństwo, kurde. Dobra, kolejne ćwiczenie. Stara, ale nowa maszyna na mojej siłowni.
na przywodzicielu, odwodziciela, tak jakby kurde ćwiczenie z porodówki. No, nie lubię tego robić, kurczę, no ale te przywodziciele mam bardzo, bardzo słabe, odwodziciele zresztą też, bo ta taśma. Tutaj no, postanowiłem tą maszynę, akurat gdzieś tam wyrwałem na internecie, są dobre pieniądze. Kupiłem ją z tego względu też, że mam jest na pasach, nie jest na linkach, to jest lepsze prowadzenie. Ciężaru jest trochę mało, ponieważ no, brakuje mi, muszę tam dowieszać zawsze na tym, na jakiś tam na drążku, na śrubie. No a teraz zrobimy pierwszą serię, potem dołożymy, to lecimy. Teraz ta gorsza część będzie. Czuć. Nie zwiększam nawet, bo powtórzeniami bardziej zajechałem. Nie wiem, no nie liczę, na pewno 15 było, nie? Teraz na dwójki coś, nie? Bułgarski to jest, czy rumuński? Jak? Rumuński martwieciak. No, bułgarskie są przesiady. No i ten, dość lekko. To ćwiczenie nie atakuje mocno jeszcze. Kiedyś źle robiłem, waliłem 180, 220 kg i to nawet 270 robiłem na to. I kurde, nie było tego czuć, bo do przodu szedłem mocno, nie? A, to jest ugięte jeszcze. No i kolana jeszcze uginałem. Teraz masz na prostej nogach jest całkiem inne czucie. Tyle kurczę lat ćwiczeń, a człowiek cały czas się uczy jednak. Korzystając z okazji, odebrałem dzisiaj paczkę z Real Farm, mojego sponsora i z chęcią chciałem pokazać Wam, jakie produkty zamówiłem, jakie produkty otrzymałem, więc zacznijmy. Pozwoliłem sobie paczkę otworzyć, więc ja wziąłem carbo i w trakcie treningu, na długich treningach jest to obowiązkowe, jedzenie, czyli nerkowce. Tłuszczu używam teraz naprawdę bardzo dużo, więc orzechy to podstawa, tutaj bardzo dużo nerkowców. Słonecznik, daję do jedzenia, suplementy, Omega Strong, tutaj mam tego dość sporo, ponieważ tej omegi jem dziennie 6 tabletek, wspomaga mi regenerację, stany zapalne zmniejsza, więc podstawowy suplement, moim zdaniem powinien być to podstawowy suplement każdego sportowca. Magnez, który stosuję na noc, lepiej po tym śpię, lepiej się regeneruje, nie wiem, skurczy. Nowość, którą odebrałem, witaminy, więc to będę testować. Mi to pierwszy raz to otrzymałem, pierwszy raz widzę ten produkt, więc zobaczymy. Izotonik, który również też piję w trakcie treningu, ale i nie zawsze, nie tylko, ponieważ w ciągu normalnego dnia też rozrabiam to w shakerze i sobie popijam z wodą. Terminator shoty nareszcie są dostępne na sklepie Real Farm i z kodem Mateusz20 zachęcam Was do zakupu, macie 20% zniżki na każdy produkt, czyli www.realfarm.eu, 20% zniżki na kod Mateusz20. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar? To już koniec dzisiejszego treningu. Podsumowując, jestem zadowolony, ponieważ wykonałem taki plan jaki założyliśmy w poprzednim treningu, czyli 300 poszło na 2. Tak jak powiedziałem wcześniej, już nie będę tego ciężaru na pewno przekraczać. Kolejny trening zmniejszam, by pójść w ilość powtórzeń. Zrobiłem resztę ćwiczeń, tak jak widzieliście. Łącznie chyba było 7 ćwiczeń na wszystko. Więc, Dużo na pewno. Więc myślę, że jest ok na ten moment, ponieważ no dopiero ile? 5-6 treningów tych przysiadów ciężkich robię? 6. Szósty trening teraz. No, więc
po totalnym takim oczyszczeniu, jakiego nie robiłem już dawno, długiego czasu, ponieważ odpocząłem, zregenerowałem się, dbałem o wyniki krwi, więc tak naprawdę typowy natural. Wracają do tego, co teraz, więc jest bardzo dobrze, moim zdaniem, idzie bez opasek. Nigdy nie podnosiłem takiego ciężaru, zawsze wiązałem kolana taśmami, więc jest ok, jestem zadowolony, fajnie, że się udało, że jest bez bólu. Co tu więcej wspomnieć? No tak naprawdę to jest tak twój bez taśm rekord, nie? Żebyś w ogóle zaczął robić bez taśm. Tak zawsze no bo- 260 już zaczynaliśmy wiązać lekko taśmy, nie? No i się lekko je wiązało. Także co? I ty 300 wcale nie poszło jakoś tam ciężko. Na pewno był zapas jeszcze na 1-2 powtórzenia. Moim zdaniem. Teraz będzie praca nad mobilnością, nad głębokością, może troszkę na tym jeszcze ustawienie, ponieważ robię w płaskich butach. Jest mi trochę trudniej, ponieważ byłem przyzwyczajony do butów na wysokim, do butów do ciężarów, które znacznie ułatwiają przysiad. Przysiad w nich jest bardzo komfortowy, tu jest trochę trudniej, ale czuję lepszą stabilność. Na pewno czuję lepszą stabilność. Jest mi lepiej przy tym wejściu pod sztangę, gdzie Wojtek z Kamilem pomogli, żeby do tej pozycji dojść. Za co im bardzo dziękuję. Więc to Przede tyle. wszystkim sztanga ci nie leci do tyłu. Nie musisz walczyć z tym, żeby ją utrzymać, tylko masz tą stabilną pozycję, jesteś zaparty i wtedy myślisz skutecznie tylko na ciężarze, a nie na utrzymaniu sztangi. Dobra, więc tyle na dziś. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie dla algorytmu YouTube. Pozdrawiam Was z tego miejsca. Cześć. Trzymajcie się, hej.